Cześć, udało się. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, o którym tak bardzo dużo zawsze mówię. Jest to Whigby, moje ulubione miasto, miasteczko w sumie, nad Morzem Północnym oczywiście. Tak jak widzicie, jesteśmy od strony tutaj takiej drugiej. My lubimy tutaj zaparkować, ja Wam zaraz powiem dlaczego, ale na chwilę zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. No i właśnie, już Wam pokazuję, cała ta długość tej drogi i jeszcze tutaj w drugą stronę to jest parking. 6,60 za cały dzień, dosyć dużo jest miejsca tam dalej, jeszcze się ciągniemy, sobie tam dalej pójdziemy, ale chciałam Wam tutaj pokazać, bo tutaj można zejść na plażę. Chociaż dzisiaj wyjątkowo nie zejdziemy aż tak nisko, bo zobaczcie, plaża po prostu jest zabrana przez morze. Wygląda to przepięknie, ale uwierzcie mi, jak jest tutaj tak cudownie i pięknie słonecznie, ta plaża jest idealna do wypoczynku całą rodziną. Są tam odcinki, ale dopiero tam dalej, że można z pieskami iść. My dzisiaj jesteśmy bez pieska, jesteśmy sami, bo tak naprawdę jesteśmy trochę tak w pracy, a trochę już po pracy, stąd nasza wizyta tutaj w Whigby, bo tak nam się akurat szczęśliwie trafiło, że właśnie możemy zacząć ten długi half term właśnie w tej miejscowości. Słuchajcie, tutaj sobie pójdziemy prosto. Pokażę Wam, jak fajnie dojść do centrum i pokażę Wam takie według nas najciekawsze, najfajniejsze punkty. Tak jak patrzcie, tutaj małżonek wypatrzył, co ciekawego się będzie działo. 17, 18 maj to już był. Teraz będzie dopiero w sierpniu, ale może być ciekawa ta regata. Tutaj nam się kiedyś udało płynąć stateczkiem. No. Tak, płynęliśmy tutaj stateczkiem, zobaczymy, czy te statki są zacumowane już i czy już można wypływać, no na pewno nie w taką pogodę jak dzisiaj, bo dzisiaj jest naprawdę tak dosyć, te fale są intensywne. Tutaj tak na górze nie wieje, tak mi się wydaje, mam mikrofon zasłonięty jeszcze szalikiem. Zaczynamy naszą tutaj przygodę. Słuchajcie, jeszcze nie ma oczywiście tłumów, bo jeszcze nie ma takiego sezonu pełnego. Ale tak jak widzicie, kilka atrakcji tutaj już jest czynnych. Także na pewno jak teraz się zacznie ten majowy half term, to na pewno tutaj tych ludzi będzie coraz więcej. Także dajcie znać, jeżeli się wybieracie właśnie w tym half termie majowym. Ja postaram się ten filmik wstawić jak najszybciej, tak żebyście mogli zobaczyć, jeżeli macie jakiś plan albo chcielibyście zwiedzić tutaj tą część Anglii, to właśnie tutaj Whigby jest naszym numerem 1, bo jest to naprawdę piękne miasteczko, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Zobaczcie, jaki ciekawy znak. Tyle razy tędy przechodziłam i jakoś nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Alaska 16 990, no dobra. Hawaje 13 970. No jest tutaj trochę ciekawych miejsc, tak jak w Land's End znaki, który pokazywał tak samo, jaka jest odległość. Tutaj już dochodzimy sobie kawałeczek za naszym parkingiem, kawałeczek dalej i od razu Wam powiem taką pierwszą moją wskazóweczkę, a nawet nie wskazóweczkę, tylko taką polecajkę mogłabym powiedzieć. Tutaj przede mną, w tym niebieskim domku, słuchajcie, jak lubicie i zapewne większość z Was, która jest w podobnym wieku jak my, czyli taki rocznik, wiecie, 80., 70., to dobrze pamięta, że były takie bary, w których kupowało się przepyszne lody, takie kawiarenki i kawy mrożone, które były w Polsce po prostu takie bardzo popularne. I tutaj właśnie w tym miejscu no ktoś wpadł na pomysł i taką kawę mrożoną można kupić. To nie jest jakaś frappe czy jakaś taka inna latte mrożona, tylko naprawdę kawa z lodami, która no skradła moje serce. Jeżeli tylko będzie, to sobie zafunduję i Wam pokażę, jak wygląda. Tak, teraz mój mąż się dziwi, że chce kawę, ale chce kawę, to jest naprawdę pyszna ta kawa. Pokażę Wam tą kawiarenkę w środku. To są pyszne takie słodkości, te pojemniki są fajne na zioła, od razu Wam powiem, bo kiedyś je kupiłam. I już tutaj zobaczymy, co mamy. Single Con 2,95. Hello, hi! Słuchajcie, mam kawkę. Nie wiem, jak ją wypiję, jak mam iść, ale kawka jest. Lodziki są. Polecam, naprawdę polecam Wam to miejsce, bo naprawdę nie dość, że pyszna kawa,
To jeszcze pyszne lody, a teraz idziemy już dalej i zaraz dojdziemy do fajnego miejsca. Słuchajcie, jesteśmy tutaj przy bardzo takim ważnym punkcie. Kiedyś jak przyjeżdżaliśmy do Whitby, to tylko nasz spacer kończył się tam na górze przy tym klasztorze. Nigdy wcześniej tu nie przychodziliśmy. Zobaczcie, tu jest pomnik kapitana Cooka, Jamesa Cooka, stąd on wypływał na swoje wszystkie wyprawy, większość swoich wypraw. Także bardzo ciekawe miejsce. Tak jak widzicie, dumnie tutaj stoi. No bo Whitby było centrum takim, z którego naprawdę bardzo dużo statków wypływało, 1728-1779, jak widzicie. Zobaczcie, ile naprawdę wypraw udało mu się tutaj stąd wyruszyć. I tutaj od kapitana Cooka przede mną, nie zgadniecie, co to jest. A jeżeli wiecie, no to super. To są kości, które zostały podarowane, bo to jest replika, zostały podarowane z Alaski. To są kości wieloryba. A dlaczego? Bo tutaj właśnie na tym malutkim, już takim troszeczkę słabo widocznym punkcie informacyjnym, stąd wypływało bardzo dużo statków właśnie po połowy wielorybów i stąd też tutaj ta brama, to wzniesienie jest nawiązywane właśnie do tego miejsca i do tych wszystkich wypraw, które stąd właśnie były w kierunku właśnie morza i połowów wielorybów, także bardzo ciekawa rzecz. Mówię, to nie są oryginalne kości wieloryba, to jest tylko i wyłącznie replika właśnie podarowana przez jedno z miast na Alasce, no ale sami przyznajcie, robi niesamowite wrażenie. Nawet tutaj dzieciaki w szkole się o tym uczą. Przynajmniej nasz syn, jak nam powiedział tutaj o tym łuku, to byliśmy zdziwieni, bo wcześniej, mówię, przyjeżdżaliśmy tutaj i nigdy nie wiedzieliśmy, że to jest łuk, że w ogóle taki łuk tutaj jest. Tutaj z tej strony trzeba też zejść po takich schodkach, żeby się dostać właśnie tam na ten najniższy poziom, ale to nie jest, słuchajcie, takie jakieś wymagające. Spokojnie można sobie ten dystans pokonać. Naszym planem dzisiaj jest dojście. My tak idziemy troszeczkę od drugiej strony. Ja sobie zaplanowałam ten spacer w przeciwnym kierunku, no ale tak niestety zakończyliśmy z tej strony naszą pracę, więc powinniśmy z tych schodów schodzić, a my będziemy pod nie wchodzić, czyli 199 schodów przed nami, żeby dojść do Whitby Abbey i tam wejść do środka, no ale trudno, jakiś challenge mały musi być. No i oczywiście z powrotem czeka nas ta sama droga, ale już na spokojnie będziemy szli, ponieważ teraz już mamy po godzinie 15, więc tak naprawdę mamy mało czasu, żeby wejść do Whitby Abbey. Tam jest tylko otwarte do 17, także małżonek już leci, a ja lecę za nim. Później oczywiście wrócimy na tą ulicę, bo będziemy musieli tak wrócić do auta, więc wszystko Wam wtedy pokażę i opowiem, jak to wygląda już w takich godzinach popołudniowych. Słuchajcie, tutaj to jest pełno, nie przejdę teraz, pełno kafejek, pełno takich malutkich budek. No będę musiała się przycisnąć, bo chciałam Wam pokazać, myślałam, że przejdę normalnie, ale się nie udało. Na tej uliczce jest naprawdę super dużo takich malutkich kawiarenek. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Każda jedna ma coś innego do zaoferowania, inne pyszności. Także na pewno tutaj głodni nie będziecie. Różne są ceny. My mamy swoją ulubioną tutaj knajpeczkę, gdzie jest fish and chips i można też mieć opcję bez glutenu. My kierujemy się w tej chwili na ten most. To jest taki most, który jest przesuwany, otwierany, jeżeli przepływają przez niego takie większe statki. Kiedyś mieliśmy przyjemność zobaczyć, jak ten most się otwiera. Może i dziś nam się później trafi. Teraz widzę, że tylko małe łódki przepływają. Łódka piratów. Fajnie, naprawdę fajnie, bo ona wypływa tak troszeczkę w morze. No nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, jak są takie fale. Nie chciałabym być na takiej łódce.
ale na pewno Wam polecamy i to nie był drogi koszt, to był koszt około 5 czy 6 funtów za osobę. Chyba dzieci miały nawet taniej, to już było w zeszłym roku, już dokładnie nie pamiętam. Tu jeszcze macie Mountain Warehouse, to są zawsze dobre deale, jeśli chodzi o jakieś ciuchy czy buty. W takich miejscach zawsze warto wejść do takich sklepów, bo powiem Wam, że zawsze trafimy coś fajnego, ciekawego. Dobra, słuchajcie, tutaj Wam pokażemy. Są dwie opcje, żeby iść albo z góry, albo z dołu. Można skręcić w tą uliczkę i można skręcić w uliczkę dalej. My pójdziemy sobie najpierw tutaj w lewo. Są takie uliczki bardzo, bardzo kameralne. Bardzo dużo jest tutaj takich rzeczy kraftowych. No i oczywiście, zaraz Wam pokażę, to o czym mówiłam w jednym z ostatnich odcinków, jak wspinaliśmy się na Mamtor. Słynny kamień Jet. I tutaj jest dosyć dużo tych sklepików, gdzie jubilerów, którzy robią właśnie, tu mamy ryby, gdzie robią właśnie taką biżuterię z kamienia Jet. A jest to kamień, który zyskał na popularności w czasach wiktoriańskich. A wiecie dlaczego? Dlatego, że królowa Wiktoria po śmierci króla, swojego męża, niestety na znak żałoby właśnie zaczęła nosić księcia Alberta, przepraszam, nie króla, tylko księcia Alberta, zaczęła nosić właśnie kamień Jet jako kamień żałobny. No i tak właśnie ten kamień zaczął zyskiwać sławę i w tym momencie wszyscy śladem królowej Wiktorii zaczęli nosić ten kamień, czy naszyjniki, czy jakieś inne tam ozdoby. Sama zresztą mam pierścionek, ale nie wiedziałam o tym, że był to kamień, który jest takim kamieniem upamiętniającym żałobę. Teraz już też wiecie, jest czarny, to rzeczywiście symbolizuje żałobę. No ale ja myślałam, że ma też jakieś po prostu takie inne właściwości i bardzo mi się po prostu spodobał. Tutaj Wam jeszcze pokażę. Właśnie Whigby, tutaj Pan akurat stoi, więc fajnie widać. Ma pełno takich przejść i można sobie kupić rybkę, kupić coś innego do jedzenia. Tutaj mamy taką naszą tajemną miejscówkę tak samo. I zawsze siadamy sobie na brzegu i właśnie chwilkę odpoczywamy i coś jemy. Tutaj w lewo właśnie się idzie koło Duke of York i tam też jest takie przejście, ale my słuchajcie, dochodzimy do słynnych schodów. No i teraz musimy te schody pokonać najpierw do góry, a później w dół. Te schody to jest zaledwie, zgadnijcie ile jest tych schodów. Tak, mój mąż już do przodu, 199. 199 schodów. Idziemy do góry. I dlaczego te schody są takie ważne? Znaczy ważne, one może nie są ważne, ale one są takim symbolem Whigby, ponieważ kiedyś żałobnicy, właśnie tutaj obok też jest droga, wchodząc na górę, oddając pamięć osobie, która odeszła, każdy ten stopień był zbliżeniem się właśnie ku niebios i przy każdym schodku, tak legenda głosi, oddawali cześć tej osoby i krótko się modlili. A druga sprawa jest taka, że jak ja się odwrócę, to zobaczycie niesamowity widok. Patrzcie. Ślicznie, prawda? Na pewno łatwiej się schodzi niż wchodzi. Ale tam byliśmy. Tam jest pomnik kapitana Cooka. Tu macie rzekę. No i idziemy wyżej. Tutaj słuchajcie, już zaraz dojdę na samą górę, ale jeszcze Wam pokażę ten niesamowity widok. Nie dość, że jest piękne słońce dzisiaj, też trafiliśmy, że jeszcze nie ma tłumów, więc to jest duży plus. A tu już przede mną cmentarz i kościół. Słuchajcie, kościół też jest bardzo klimatyczny, ale my sobie przez ten kościół przejdziemy, jak będziemy wracać, bo ja bym chciała Wam pokazać,
jeszcze z drugiej strony, za tym kościołem. Jak tylko będziemy mogli tam przejść, to pokażę Wam, jakie są fantastyczne widoki. Oczywiście małżonek musi chodzić i czytać nagrobki. Co wyczytałeś tym razem? Nic ciekawego? 1720. No ciekawa jestem, jaki jest najstarszy. Najstarszy grób. No dobrze, muszę za nim iść. Co tam jest? Że wszystkie są już obczyszczone z piasku, a tamten jest cały czas tak samo. Aha. No. 1700. Schowany jest No. za tym, żeby No może nie jakoś tak dobyli- wiatr jeszcze nie. Może jakoś wiatr tak nie dochodzi. Ale zobaczcie, jak to wszystko wygląda super. Czy super. Jeżeli cmentarz może być super w tym sensie, że jest tak. No jest, nie dość, że jest w bardzo ciekawym miejscu, no bo widok stąd jest po prostu spektakularny. To jeszcze tak jak małżonek zauważył, no tych nagrobków tutaj jest dosyć dużo i jedne rzeczywiście są w super stanie, a inne są troszkę już naczerpnięte zębem czasu. Ale ten cmentarz jest bardzo duży. On jest naprawdę, on się ciągnie jeszcze tam z tyłu, ale tam z tyłu to pójdziemy chyba za chwilę, co? Jak już wyjdziemy tutaj z tego klasztoru. Teraz coś namów. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy pod Whigby Abbey i tak jak widzicie, ten czerwony znaczek oznacza to, że musicie mieć karty English Heritage. Specjalnie trzymam je w ręku, ponieważ zgubiliśmy nasze karty i National Trust i English Heritage przed moim wyjazdem do Aten. Musiałam aplikować o kolejne, ale co chciałam Wam pokazać, tak jak tutaj widzicie, to tutaj jest informacja o tym, jakie są warunki. Czyli mamy do 6 dzieci poniżej 18 roku życia. Możemy wchodzić, ponieważ my te karty już mamy dobre 6 lat. 6 czy 7 lat już mamy karty. Jakoś tak. Możemy już wchodzić oczywiście do wszystkich zamków w Szkocji, w Walii. Tutaj mamy, widzicie, nawet w Irlandii. Część w Nowej Zelandii. Jest dyskont 10% nie tylko na sklep, ale również dostajecie z książeczką taką informację o tym, żeby wejść i skorzystać na przykład z różnych takich upustów, na przykład na prom, na Isle of Wight, albo na przykład na inne zamki, które nie są w posiadaniu English Heritage, a i tak można z nich skorzystać. Także zobaczcie sobie na właśnie English Heritage, jeżeli koło Was jest dosyć dużo tych miejsc, to fajnie sobie te karty zamówić. My mamy 2 oczywiście, bo my dużo podróżujemy, dla nas to jest bardzo duża atrakcja, żeby skorzystać i naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni z obu kart. Aha, to widzicie, tutaj ja nie widziałam, że trzeba tędy wejść. Tutaj za rogiem, nie wiem, czy tam dzisiaj pójdziemy, tam jest taki fajny browar. Zresztą Pan tutaj wjechał przed chwileczką. Taki kraftowy, ale jest przepyszny. Dobrze, wchodzimy sobie tutaj, jak Panie idą schodami. Więc od razu wchodzimy na teren tego klasztoru. Później w tym drugim budynku, tam jest takie małe muzeum. Ale zobaczcie, z klasztoru zostało tyle. Zobaczcie, to co lubię najbardziej, jeśli używam mikrofonu, że wszystko co mówiłam to się nie nagrało. A chciałam Wam powiedzieć, że w 664 roku tutaj w tym klasztorze odbyła się bardzo ważna ceremonia, a mianowicie przyjęto tutaj takie zasady, że będą obchodzone tutaj tradycje chrześcijańskie, rzymskie, a nie celtyckie. Więc to było takie dosyć znaczące. Później w XIII wieku ten klasztor został troszeczkę przebudowany i tak naprawdę chodząc tutaj, to już chodzimy po ruinach właśnie, które pochodzą z XIII wieku. Tutaj kawałeczek dalej, jak pójdziemy, ponieważ mówię, my tu już jesteśmy któryś raz z kolei, więc mniej więcej wiemy, jak tutaj się poruszać. Pokażę Wam, tutaj również są jeszcze nagrobki, ale samo miejsce robi niesamowite wrażenie. Okej, powinno być teraz dobrze. Mikrofon działa, to ja jestem po prostu słabym operatorem. Chociaż jest taki dziwny głos dla mnie przez ten mikrofon. Zobaczcie, jak to pięknie wyglądało. 1220.
cudnie, naprawdę to miejsce robi tak niesamowite wrażenie. Jest mało miejsc w Anglii, które nie też, że są tak pięknie usytuowane, tak jak właśnie tutaj Whitby Abbey, to jeszcze dodatkowo no, są, że tak powiem, w takim miarę, w takim dobrym stanie, na tyle dobrym, żeby sobie wyobrazić, jak to wszystko pięknie wyglądało. Także słuchajcie, ja powiem Wam jeszcze taką jedną informację. Tutaj w Whitby bardzo często odbywają się fajne wydarzenia i English Heritage organizuje takie pokazy świateł. My też byliśmy parę razy. Zaraz Wam pokażę dokładnie, gdzie fajnie sobie zaparkować. Jeżeli nie chcecie pokonywać tych schodów pod górkę i chcielibyście tylko tutaj przyjechać i ewentualnie sobie zejść na chwilę do miasteczka, później wrócić, ale tak okrężną drogą, to pokażę Wam, którędy i jak fajnie można tutaj sobie zaparkować, bo wieczorami właśnie w takim sezonie już wakacyjnym tutaj odbywają się pokazy świateł i ten cały klasztor jest oświetlony różnymi kolorami. No, robi to niesamowite wrażenie, także jeżeli będziecie mieli tylko okazję, to wybierzcie się, bo naprawdę warto. A tutaj pokazywałam Wam ten browar, no właśnie tam naprzeciwko jest browar. Taki bardzo kraftowy, super, bardzo fajne, lekkie piwko mają. Jeżeli ktoś lubi, to gorąco polecam. No a my tutaj już będziemy się kierować w stronę tego muzeum i jeszcze chwilkę przejdę. Tam są jeszcze takie fajne widoczki. Tutaj jeszcze Wam pokażę taką ciekawą rzecz. Tu jak podróżuję się z dzieciakami, to wiecie, oni odkrywają zawsze inne rzeczy niż my. No i teraz tak, czy to jest grób, czy to jest jakiś taki symboliczny kształt tego kamienia? Nie mam zielonego pojęcia, nie ma tablicy informacyjnej. Także jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzu, co to takiego dokładnie jest. Ja tutaj zrobię zdjęcie, żeby też można było sobie chwilę się zastanowić. A ja Wam jeszcze pokażę taką jedną dosyć istotną rzecz, bo samo tutaj Whitby Abbey, no to jest jedna sprawa, jeśli chodzi o muzeum i jeśli chodzi o klasztor. To muzeum znajduje się tam w środku i my tam do środka pójdziemy, bo tam jest kilka znowu innych ciekawych informacji. Ale tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze jedną taką dosyć istotną rzecz. Tutaj jak idzie ten pan tam w białej koszuli, nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj z tyłu jest jeszcze parking. Ten parking jest bardzo, bardzo duży. Tam stoją kampery i to jest taki główny parking, na który my zawsze przyjeżdżaliśmy, wchodząc tutaj właśnie przez ten klasztor. Tu w tych domkach, pod tymi domkami też się tak przychodzi, jest wejście właśnie do tego miejsca. Są tam też toalety i spokojnie możecie właśnie zaparkować sobie tutaj w tym miejscu i spokojnie sobie przejść, nie jadąc do miasta, bo nie oszukujmy się, latem, wtedy kiedy jest jakiś sezon taki bardziej turystyczny, ludzi jest bardzo dużo w mieście, a tutaj spokojnie możecie zaparkować i czy wejdziecie i zejdziecie z powrotem po tych schodach, to już nie ma znaczenia. Tutaj mamy muzeum i sklep i my sobie do niego pójdziemy, natomiast jest jeszcze jedna taka tajemna droga i jeżeli ktoś nie chce wchodzić do tego klasztoru, no bo nie ma takiej potrzeby, bo tak naprawdę widać ten klasztor sobie że tak powiem, z parkingu, to są ruiny i twierdzi, że no, nie ma karty English Heritage, więc nie wejdzie za darmo, po co płacić. No to słuchajcie, zdradzę Wam taki sekret. Jeżeli zatrzymacie się na tym parkingu, to w tym momencie możecie z parkingu, kierując się wzdłuż tego muru, dokładnie musicie się kierować wzdłuż muru, przejdziecie dookoła. Tam macie hostel, mijacie ten hostel i przechodzicie z tyłu, w ogóle mijając cały teren English Heritage, wychodzicie przy schodach i schodzicie sobie do miasta. Także to jest taki mały tipsik. Ja dzisiaj raczej nie będziemy tam wtedy szli, bo ja bym chciała tutaj pochodzić, a nie iść gdzieś tam tyłami. Ale jeżeli właśnie, mówię, byście chcieli troszeczkę inaczej sobie tutaj zwiedzać Whitby, no to też tak można. Ja Wam miejsce parkingowe oczywiście pokażę. Tutaj jeszcze przejdziemy kawałeczek, pokażę Wam to, co jeszcze jest takie ciekawe w tym miejscu. I jeszcze jest jedna taka bardzo ważna informacja, bo nie wiem, czy wiecie, ale to miejsce, Whitby Abbey, jest kojarzone z bardzo ciekawą historią. Pewnie niektórzy z Was już wiedzą, o jakiej historii mówię, ale jeżeli ktoś nie wie, to w muzeum będzie tam dużo takich podpowiedzi i zobaczycie, a ja Wam oczywiście już w tej chwili mogę zdradzić.
powiedzmy część taką. To jest dużo atrakcji, pewnie, nie pewnie, tylko English Heritage organizuje bardzo dużo takich atrakcji dla dzieci. Moje dzieciaki lubią, a czasami chcą w nich brać udział, ale niektóre są takie bardzo, no już takie dziecinne, w sensie takim, wiecie, dla maluszków bardziej, o, w ten sposób, ale to tam symbolicznie kosztuje 2-3 funty i wtedy dzieciaki mogą się bawić. No a my już idziemy do środka i pokażę Wam, co takiego jeszcze skrywa to piękne miejsce. Jak jest piękna pogoda, to naprawdę aż fajnie chodzić w takich miejscach, bo te ruiny, widok tak z góry, że jest, no to po prostu jest, dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja uwielbiam takie rzeczy. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. W oddali właśnie klify Whigby. Naprawdę cudnie. Widzicie, właśnie o tym mówiłam. Jak jest half term, to zawsze są jakieś fajne, organizowane gry, zabawy. My mamy zawsze no tu akurat domino. Słuchajcie, my mamy tak samo koło siebie najbliżej Balls Lover z English Heritage i Hardwick Hall z National Trust. No i tam zawsze po prostu są dla dzieci jakieś super atrakcje. Takie wiadomo, niektóre są bardziej dziecinne, niektóre są takie bardziej kraftowe, ale co by nie było, zawsze możecie skorzystać i naprawdę fajnie spędzić czas z dziećmi. Ja Wam jeszcze tutaj pokażę, jak wygląda, zanim wejdziemy do środka, pięknie ten klasztor. Tutaj już, słuchajcie, jesteśmy w środku. Te szaty powinny Wam zdradzić, dlaczego to miejsce jest jeszcze takie bardzo słynne. Oczywiście chodzi tutaj o Drakulę. I tutaj Wam pokażę w tej jednej gablotce. Widziałeś, że tu jest pierwsza edycja książki Brama Stokera, Dracula, z 1901 roku. Jest to pierwsza edycja. Słuchajcie, pisarz ten miał taką wyobraźnię, spędził tutaj kilka miesięcy podczas swoich wakacji, przeszukiwał jakieś informacje w bibliotece, no i wymyślił sobie, że statek, który się tutaj rozbił u wybrzeży właśnie Whigby, jeden z ich pasażerów przemienił się w Drakulę i tutaj tak powstała w jego fantazji ta powieść. No bardzo ciekawa historia, nie wiem na ile ona oczywiście jest prawdziwa, ale tak jak widzicie, książka stoi, legenda jest i miejsce na pewno przyciąga uwagę. Także słuchajcie, tutaj warto zajrzeć do tego muzeum. Jak ktoś się interesuje nawet taką archeologią, to zobaczcie, tu są w ogóle rzeczy jeszcze znalezione z czasów rzymskich. O tym właśnie mówiłam. Synod of Whigby, wtedy kiedy właśnie była ta ceremonia w tym klasztorze. I święta Hilda. No patrzcie, to jest cała historia również pokazana. Ale to już po tej przebudowie ten. Dobrze, tutaj słuchajcie, już schodzimy sobie na dół. Jest oczywiście English Heritage ma swoje sklepiki, tak samo jak National Trust. One się troszeczkę różnią między sobą, ale każdy z nich jest wyjątkowy. I ja mam na przykład English Heritage, może Wam pokażę swoje ulubione dżemy. I tak samo takie wyjątkowe winko. Ale tutaj macie, zobaczcie, całą mapę English Heritage, tak jak można zwiedzać. Tu jest Tintagel. Tutaj w tym zamku też byliśmy, tutaj na samym dole, gdzieś tam zresztą jest oczywiście taki króciutki filmik. Osborne
Isle of Wight oczywiście jest number one i to w ogóle nie zmienia się. To jest po prostu jedno z najpiękniejszych miejsc, jeśli chodzi o w ogóle, wydaje mi się, całą Anglię. Nie wiem, co o tym sądzicie. To jest część, oczywiście, tak jak widzicie, tylko i wyłącznie na terenie Anglii. Walia jest osobna, to są osobne karty, ale jeżeli mamy English Heritage, to jak najbardziej po 2 latach już możemy korzystać z Szkocji i Walii za darmo. Naprawdę tych zamków jest dosyć dużo. Najwięcej oczywiście jest tutaj zlokalizowanych w tej części pod Londynem, ale tutaj u nas w środkowej Anglii też jest ich dosyć sporo. Każdy sklepik oczywiście ma osobne, słuchajcie, jakieś pamiątki. Tutaj mamy na przykład Draculę, Whitby Abbey. Naprawdę zawsze jest coś ciekawego i fajnego, tak związanego tematycznie z danym miejscem, także to jest taki duży plus. Oczywiście mapy i inne pamiątki, ale chciałam Wam pokazać to, co my najbardziej lubimy. Jeżeli tutaj jest tu oczywiście książki o Drakuli. Nie ukrywam, że nasz najstarszy syn już takie książki posiada, ale nie posiada skarpetek Drakuli 7,50. Co myślicie? Fajny prezent na Dzień Dziecka? Tak, bo Dzień Dziecka już wkrótce. O, to jest moje winko, które uwielbiam, ale słuchajcie, ono nie jest aż takie tanie, 14 funtów kosztuje, ale jest godne polecenia. I tu gdzieś były jeszcze drzemy. O, to jest ten drzemik, który też bardzo, bardzo lubię. Nie tylko ja, ale córka moja też 5 funtów teraz kosztuje. To już sobie wyszliśmy na zewnątrz. I tutaj właśnie tędy można przejść sobie spokojnie do tego hostelu. On jest naprawdę fajny, on jest dosyć wysoko oceniany. Tutaj już zostawiamy to piękne miejsce. Słuchajcie, naprawdę warto przyjechać. Pójdziemy jeszcze sobie z tą stroną właśnie tutaj mąż do mnie mówi, idziemy taką naszą starą trasą, czyli wzdłuż płotu przy hostelu, bo naprawdę tam jest fajnie i tak urokliwie. Tutaj w ogóle, zobacz, jak tutaj bardzo przebudowali to wszystko. Tutaj tak nie było ani tych stolików, ani tak, zobaczcie, live music. No fajnie, fajnie. Tutaj kiedyś chcieliśmy sobie zarezerwować pokój, ale powiem Wam, że ceny nas powaliły, jak na hostel. To trochę tak dużo. Taniej było po prostu wynająć sobie w Scarborough, bo jest niedaleko normalnie cottage. A zresztą w Scarborough jest Travelodge tak samo. Czy my polecamy hotel w Scarborough? To jest inna historia. Czemu się śmieję, opowiadając o Scarborough? Bo mieliśmy taką przygodę. Pojechaliśmy tam na Sylwestra. I co się okazało? Że nie dość, że pokój był mega tani, to jeszcze o godzinie 4 rano włączył się alarm przeciwpożarowy i musieliśmy po prostu wyjść z hotelu o 4 rano 1 stycznia. Którędy idziemy? Tą stroną, bo faktycznie tutaj już się kończy i nie ma przejścia. Wychodzi się dokładnie przy muzeum. Także ze Scarborough mamy takie wspomnienia, słuchajcie, może śmieszne, ale na pewno nie życzę nikomu, żeby się ewakuował 1 stycznia o 4 rano z hotelu. My mieliśmy 2 pokoje z psem, pies w ogóle spał, nic go nie ruszało, no ale niestety musieliśmy na pół godziny wyjść z hotelu o fałszywy alarm, po prostu sobie ktoś zapalił papierosa. Także tak nam się kojarzy Scarborough i Sylwester w tym miejscu. Właśnie, słuchajcie, tak ja Wam powiedziałam przed chwileczką, tam jak byliśmy, że trzeba iść tak wzdłuż muru. No my tak idziemy, ale ja nie wiem, czy my idziemy dobrze, bo może się okazać, że tą drogę gdzieś tutaj to przejście zamknęli. I tak naprawdę nie można sobie przejść, tak jak Wam chwilę wcześniej powiedziałam. Zaraz zobaczymy. Tak, tu jest jeszcze jedno przejście i może teraz nam się uda. Myślisz, że to tędy? Gdzieś tak w prawo musimy iść, dokładnie. Bo mówię, wiem, że koło tych domków można było śmiało przechodzić. Wcale nie trzeba było przechodzić tak tutaj i tam też tak malowniczo było. Chciałabym Wam pokazać tę drogę, bo to jest naprawdę no taka alternatywa, jeśli chodzi o przejście tutaj, jeżeli się nie chce wchodzić do klasztoru, ani przez ten klasztor przechodzić.
Także dajcie nam chwilkę, a może znajdziemy tą drogę. Dobrze, słuchajcie, czyli jest ok. Tu mamy parking w tą stronę, jak pójdziecie. Tutaj można iść właśnie do tego hostelu i przejść sobie pod bramę samego klasztoru, a tą taką dróżką niepozorną idziemy sobie tak dookoła. Naprawdę jest to takie dodatkowy punkt, żeby tak w ciszy, spokoju przejść przez to właśnie piękne miejsce. Tutaj już przechodzimy właśnie tą ścieżką, o której Wam mówiłam. Zobaczcie, jak fajnie. Tutaj możemy iść tak, Kapitan Cook Museum, Old Town, a my zawsze jeszcze idziemy tutaj do góry, żeby wyjść przy tych schodach. Widzicie? 199 steps, Whitby Abbey, St. Mary's Church i idziemy tutaj, bo chcemy jeszcze przejść na drugą stronę kościoła i chciałabym Wam pokazać. Słuchajcie, tak sobie idę, a tutaj trafiłam na bażanta. Czeka chyba na to, aż go ktoś upoluje. Zobacz, bażant. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Teraz już jest odpływ, bo zobaczcie, ta plaża tutaj, tak jak my tam stoimy przy tym domku, to morze było prawie przy samym brzegu, a teraz widać, że jest odpływ. Fajnie się po prostu tutaj przespacerować, bo tutaj naprawdę tak można dojść pod tą latarnię, tam jeszcze jest kawałeczek, widzicie, ludzie tam idą na sam koniec, ale na pewno tam bardzo wieje. Kiedyś jak tutaj byliśmy, zimą byliśmy tutaj parę razy, powiem Wam, że co jest tutaj cudownego w Anglii, że jeżeli podróżuje się również zimą nad morze, to większość tych kawejek, jakichś pubów oczywiście, to zawsze są otwarte, ale tutaj spokojnie możecie również przyjechać zimą, bo to miasto po prostu jest takie całoroczne i fajnie się tutaj po prostu przespacerować i wtedy właśnie sobie tym tutaj bulwarem przy tym morzu tak sobie szliśmy do samego końca. Naprawdę było wtedy bardzo, bardzo zimno, mroźno, no ale słuchajcie, to też ma swoje uroki, tak? Nie wiem, czy lubicie podróże zimą nad morze. Ja w Polsce nigdy nie jeździłam, przepraszam, raz byliśmy gdzieś koło brzegu nad morzem w styczniu. Pamiętam, po Sylwestra pojechaliśmy z dzieciakami, ale to było naprawdę bardzo dawno temu i to było do Pogorzelicy, do Sandry, taki ośrodek Sandra Spa, jak ktoś wie, to naprawdę to było wtedy takie wielkie wow. Naprawdę było bardzo, bardzo fajnie zimą. A tutaj w Anglii jeździmy regularnie. Nie ma znaczenia, jaka jest pora roku, po prostu jeździmy regularnie, bo wiemy, że są miasteczka, miasta, czy nawet takie malutkie miejscowości, w których zawsze coś można fajnego i ciekawego zrobić. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, dajcie znać, czy macie jakieś swoje takie ulubione miejsca. Oczywiście w zależności od tego, gdzie mieszkacie, to zapewne te miejsca będą gdzieś tam zlokalizowane bliżej Was. Tutaj jeszcze Wam pokażę, bo tu jest to zejście schodami, no ale my nie idziemy schodami, przejdziemy sobie tą drugą stroną, tak żeby Wam pokazać takie alternatywne zejście. Schody są tutaj, zostawiamy je, bo już je pokonaliśmy raz. Ok, to wracamy tutaj, żeby zejść tymi schodami. Nie wiem, ile tu będzie schodów, nie ma żadnej informacji, ale tu się przechodzi do Old Town tak samo. Także słuchajcie, tutaj są same schody, tutaj nie ma takiej drogi alternatywnej jak przy tych schodach 199, co jest, bo tam możecie wózkiem zjechać i tak naprawdę, czy nawet takimś rowerkiem, czy pchaczem, odpychaczem, jeżeli dzieciaki mają, no to też tamtędy sobie zejdziecie, a tutaj są same schody. Ale tak jak widać, no jest to miejsce mniej takie uczęszczane, zresztą jest pięknie.
Także mówię, można sobie jedną stroną wejść, drugą zejść, zawsze jest jakaś alternatywa i zaraz zobaczymy, gdzie dokładnie wyjdziemy, w którym miejscu w centrum uda nam się. Słuchajcie, trafiliśmy naprawdę z pogodą. Ja bardzo chciałam przyjechać w sobotę albo w niedzielę, ale mówię, pogoda pokazuje, że ma być tutaj 13 stopni i deszcze, 80%. Nie wiem, na ile to się sprawdzi, nie chciałabym, żeby w tym okresie half-termu majowego były deszcze, bo wtedy pokrzyżuje to już w ogóle nasze plany, a mam kilka miejsc, do których chciałabym dzieciaki zabrać. Dajcie znać, co wy planujecie na half-term, czy macie jakieś miejsca. Wiem, że dużo osób pisze, że jedzie na Korwalię, że jedzie gdzieś w stronę Walii. No ja też bym się z chęcią tam wybrała, tylko mówię, no te prognozy pogody mnie trochę przerażają i no i nie chciałabym pojechać, zmarnować czasu i kasy na nocleg po to, żeby siedzieć gdzieś w domku, bo to nie jest fajne. A jak będzie, to się okaże. My jesteśmy tutaj w Whitby w piątek, 23 maja. Więc naprawdę jest super, jest bardzo, bardzo ładnie, bardzo spokojnie. Jeżeli wybierzecie się w tym okresie majowym, to dajcie znać, jak tutaj jest, że tak powiem, busy, czy rzeczywiście to miejsce zmienia się na takie bardzo turystyczne. My byliśmy tutaj o różnych porach roku i wiemy, że to różnie wygląda, ale tutaj już wychodzimy, widzę, do centrum, także jest to duży skrót, jest mniej tych schodów na pewno, więc no, już jesteśmy koło naszej restauracji z rybką. Tutaj widzicie, przechodzi. Także tu jest taka informacja, widzicie, jak można dojść na ten car park, o którym mówiłam, żeby się zatrzymać przy Abbey, więc jest fajnie, 7 minut. No, wydaje mi się, że troszkę dłużej, bo to zależy, jakie macie tempo, jeśli chodzi o wchodzenie po schodach. Można dojść do kościoła. Także tutaj już przy tej głównej ulicy naprawdę tędy, albo tutaj do góry po schodkach. Różne opcje są. To jest o tyle fajnie, że w tych miasteczkach właśnie takich, gdzie tych turystów jest naprawdę, turyści przyjeżdżają przez cały rok, to tak naprawdę zawsze tutaj coś jest takiego, że coś się dzieje i to jest naprawdę duży plus. Tutaj po prawej stronie była kiedyś taka restauracja i my w tej restauracji byliśmy w styczniu, ale to było już dobre z 3-4 lata temu. Tam serwowali właśnie rybę bez glutenu. Nie wiem, czy tutaj w tej naprzeciwko tak samo taka opcja jest, ale tutaj w takeaway być może dalej ryba bez glutenu jest i były przepyszne ananasy. Właśnie też w takim panierce bez glutenu, no po prostu, jak to się mówi, niebo w gębie. Naprawdę super. No słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że niestety nie mają już ryby bez glutenu. Tak mi się coś wydawało ostatnio, że ja jednak jej tutaj nie mogłam zjeść, ale pan nam polecił, że za mostem w lewo będzie knajpka, gdzie można rybę sobie bez glutenu kupić, także idziemy zobaczyć. Tu jest fish and chips, zobacz, tu możemy iść. Tutaj jak już przyszliśmy, to idziemy kawałeczek dalej, bo tak naprawdę nie szliśmy tędy. Tutaj widzę, jest dworzec. Ten dworzec jest oczywiście widoczny z samej góry, stąd fajnie, można wystartować fajną taką podróż pociągiem. Także to też jest w naszych planach. Jak byliście, to dajcie znać. Ciekawe, ciekawe. O, to jest restauracja na tym statku. Idziemy? Zobaczcie, to jest coś ciekawego. Myślałam, że to jest statek, który wypływa tutaj, a to jest restauracja. Ciekawe miejsce, słuchajcie. Taki stary statek. Tylko oczywiście, żeby to było coś dobrego do wypicia albo do zjedzenia. Zobacz, 29,90 za porcję, dwa drinki do picia. Pewnie opcji bez glutenu nie dostanę, więc mogę tylko pomarzyć. Słuchajcie, moja aplikacja pokazuje, mam taką specjalną aplikację, gdzie mogę zjeść jedzenie bez glutenu, że niby tutaj coś serwują. Także zaraz się okaże, jak nie, to sobie po prostu tylko wejdziemy i zobaczymy. Będziemy mogli wam powiedzieć, czy warto, czy nie warto. Chociaż nie wiem, czy to jest takie trochę kiczowate, co? Takie właśnie. No zobaczymy. Tak, 29 funtów z piciem, no to rzeczywiście nie jest źle. Jakie ciekawe.
O, jak tu ładnie. Ale gdzie mamy iść? Ale czekaj, a tam jest staw. Tu jest restauracja. No dobra, słuchajcie, podobno jest opcja gluten free, także idziemy do góry. Ale ja bym tu jeszcze przeszła sobie zobaczyć, tu jest galeria. Ja bym sobie tutaj przyszła. Och, przestraszyłam się. Kurczę, zobaczcie. Kapitan Cook, Joseph Banks. Tu jest taki większy. Och, jak tu jest ładnie. A mój małżonek już poszedł do góry. Słuchajcie, nigdy nie byłam na takim statku starym, także nawet nie wiedziałam, że on tak wygląda. Także odkryliśmy taką perełeczkę. Fajnie, co? Dzieciakom też by się spodobało. Musimy zobaczyć teraz, jak będzie smakowało jedzenie, czy miejsce jest godne, żeby wrócić. Dobra, siadamy gdzieś tutaj, bo tu jest super pusto i świeci słońce. No to chodź tutaj, bo tu jest słoneczko. Słuchajcie, zapowiada się, że za 29 funtów zjemy sobie rybę, więc jeszcze z mojej opcji bez glutenu, więc jest super. I oprócz tego, do tego nie ma znaczenia, jaki chcecie napój. Ja sobie wzięłam po prostu sajderka, bo lubię sajderka. Można wziąć normalne, zwykłe piwo. Ale miejsce jest na razie fajne. Zobaczymy, czy będzie pysznie. Wrócę tam jeszcze na dół i nagram Wam na dole, jak to wszystko wygląda. Za te 2 porcje plus napoje 29,99, ale oni się pomylili. Pan przed chwileczką bardzo szybko nam przyniósł rybę, ale okazało się, że obydwie są w opcji takiej normalnej. No ja nie mogę zjeść takiej opcji, więc ktoś tutaj skorzysta i będzie miał 2, bo Pan powiedział, że dla mnie zrobi specjalnie bez glutenu. No ja nie mogę zjeść takiej ryby. Ale chodzi o to, że wygląda dobrze. Nie jest chyba taka bardzo tłusta, co? Nie mam pojęcia. To posmakuj i powiedz. Jaka jest recenzja? Może być. Może być. Frytki też są ciekawe, zobaczcie, z taką skórką. Mhm. Dobra? Mhm. No, mewa też wpadła do nas. Słuchajcie, miejsce jest super. Gorąco Wam polecamy. Naprawdę jedzenie było bardzo dobre. Moja ryba była też wyjątkowo dobra. Najważniejsze, nie była tłusta. Także naprawdę Wam rekomendujemy to miejsce. A tam sobie górą szliśmy. Tam na górze jest Whigby Abbey. A teraz tutaj przy porcie. W sumie to jest rzeka, ale fajnie to wygląda. Także gorąco Wam polecamy, jak będziecie w Whigby, naprawdę miejsce jest dobre. I za 29 funtów uważamy, że to był naprawdę dobry deal, żeby sobie zjeść i wypić. No już pomijam fakt, że to były 3 porcje zamiast 2 przez pomyłkę. Także tutaj powiem Wam, że fuks taki. Śmiejemy się do Pana, że wrócimy w przyszłym tygodniu z dziećmi. I też się może pomylić. Tu jeszcze Wam pokażę drugi raz na dół, jak się schodzi. Są toalety czyste, ładne na samym dole, a tutaj jest ten pokój kapitana Cooka. Fajnie, powiem Wam, że naprawdę ja jestem pod wrażeniem, że tak ciekawie można zrobić restaurację i oprócz tego jeszcze można opowiedzieć historię tego miejsca. Także dajcie znać, czy Wam się podoba. I dajcie, no bardzo fajnie zrobione, mówię, że jest bardzo fajnie zrobione. Ja się na początku przestraszyłam. Cook's Sanctuary. Nawet myszka jest na górze, zobacz. Widzisz? Naprawdę, słuchajcie, będziemy następnym razem, to można tutaj sobie wejść i z dzieciakami nie też, że zjeść dobrą rybkę, to jeszcze można coś sobie zobaczyć.
A zwłaszcza, że dzieciaki się uczą przecież o wszystkich wyprawach tutaj. Bardzo ciekawe miejsce. Zobaczcie, tutaj fajne zdjęcie znaleźliśmy, jak w maju, 9 maja 1997 roku wpływał ten żaglowy swej do Whitby. Ktoś go tak tutaj zakotwiczył, zostawił. No powiem wam, że fajne miejsce. To już pomijam fakt, że coś dobrego można zjeść i wypić. Jeszcze w ciekawym, zaaranżowanym takim miejscu, to jeszcze historia. Nie ma ludzi, to jeszcze pochodzimy. To jest chyba, ojejku, i mysz jest nawet. Amputowane ręce. Tutaj w tym na dole. Jest, o matko, faktycznie to chyba jest na Halloween przygotowane. Oj, to tego może dzieciom nie pokazujemy. Ale wiecie co, tak się zastanawiamy, że dużo fajnych takich rzeczy zgromadzili tutaj wbrew pozorom, no nie? Takich starych. Mapy. Tak. No wszystkie mówię jakieś stare takie narzędzia, no. Wychodzimy. To nie są takie magiczne schody, jak powinny być. Wejście też nie jest takie zachwycające, ale ogólnie statek jest no fajny, prawda? Tak. Fajny, fajny. Słuchajcie, na pewno warto się tu wybrać nawet z dzieciakami, bo robi to miejsce wrażenie. Dajcie znać, co myślicie o tym miejscu, bo naprawdę my jesteśmy zachwyceni. Także czasami, widzicie, tak spontanicznie można trafić na coś, nie być ekstra przygotowanym, i tak odkryje się jakąś perełkę, a naprawdę gorąco wam polecamy. Ryba była super. 2 porcje ryby były jeszcze lepsze. No dobrze, słuchajcie, my jesteśmy najedzeni, napici. Możemy wracać w stronę samochodu. Naprawdę bardzo fajne popołudnie. Zapewne tutaj można spędzić dużo więcej czasu. Nie byliśmy wszędzie, bo już się troszeczkę teraz chłodniej zrobiło, ale no tutaj w Whitby jest odpływ, no nie? Tak. Jest naprawdę fajnie. My lubimy, tak jak wam pokazywałam, to są takie przejścia po tej drugiej stronie. I tak jak sobie gdzieś tam wyjdziecie, to jest takie, teraz już tam ludzie stoją, widzę, bo ten odpływ jak jest, to odsłoniło się kawałek plaży. Można spokojnie sobie wziąć i usiąść na tych ławeczkach. Tylko to musi być troszeczkę cieplej. No jeszcze teraz, nie wiem, jest około 12 stopni. Było słońce, to było ciepło, a teraz już taki chłodek czuć. Ale i tak jest bardzo sympatycznie. Tu jeszcze kawałeczek się przejdziemy, może uda nam się dojść tam do latarni. Zobaczymy. Tutaj wam pokażę, bo widzicie, jaki jest odpływ. To tak właśnie tymi schodkami pomiędzy tymi domkami właśnie można przejść i po drugiej stronie tutaj sobie spokojnie usiąść. Z tej strony oczywiście to ujście tutaj wcale nie jest jakieś urokliwe, ale spokojnie można sobie posiedzieć. I statki przecumowane, bo tymi statkami właśnie się wypływa w morze. Tu jeszcze wracamy do tego miejsca, co schodziliśmy i chcemy się przejść pod tą latarnię. I tu jest jeszcze zejście od razu na plażę. No, na jakichś padach takich można też popływać. Tu fajnie zejść, słuchajcie, na tą plażę. Ta plaża jest naprawdę bardzo ładna. Zaraz wam ją pokażę. Jak jest odpływ, to naprawdę jest piękna, piaszczysta plaża. I my zawsze, mówię, jak staramy się przynajmniej przyjechać tak, żeby chwilkę być z tej strony, a później sobie spokojnie przejść właśnie na plażę. Zobaczcie, jaka plaża jest piękna. Naprawdę, uwierzcie mi, uwielbiamy ją. Jest tak szeroka, zobaczcie. Fale gdzieś tak w oddali, one w ogóle, zobaczcie, jakie są wielkie dzisiaj. Aż taką zostawiają taką mgłę. Ale jest no po prostu cudnie.
Chyba wrócimy plażą, co? Słuchajcie, przyjdziemy się, ja się spodziewałam, że będzie bardzo wiało, a jakoś na razie jest ok, ale przyznacie, że no jest cudnie. Naprawdę to miejsce robi takie, można powiedzieć, że to jest dwa w jednym, bo z jednej strony mamy taką piękną plażę, na której możemy się zrelaksować i tam dalej w ogóle, jak pojedziecie, jest taka malutka miejscowość, jej w tej chwili tak nie widać, bo mówię, ta woda tak rozmazuje wszystko, ale jest tak pięknie tam tak samo, tylko tam jest już w ogóle taka wioseczka kilkanaście tam domków, nie jest tak komercyjnie jak tutaj. No a tutaj w Whigby znowu z drugiej strony no macie historię. Także coś za coś. Ja się przejdę do końca, słuchajcie, ale nie wiem, czy nie będzie za bardzo wiało, więc tutaj zostawię Was z muzyką. No musicie mi przyznać, że jest naprawdę, naprawdę super. Pięknie, tutaj mamy Whigby Abbey, pięknie widać ten klasztor. On wieczorem jest ślicznie podświetlony, a tutaj mamy cudowną plażę. No i powiedzcie mi, jak tu się nie zakochać w tym miejscu? Ja oczywiście mam kilka swoich perełeczek, chociażby plaże w Cornwalli, te, do których lubimy wracać. No Port Isaac w ogóle skradł nasze serca. Jak widzieliście taki krótki short, to zapewne mogliście dostrzec uroki tego miasteczka, ale tutaj z tej strony, znowu od Morza Północnego, no to mamy perełeczki właśnie jak Whigby. Co prawda jest to dalsza podróż, z naszego domu to jest około 2,5 godziny, 2,40, zależy jak nam pokazuje jaką drogę, ale coś za coś. Albo się jedzie w piękne miejsce, albo się jedzie do Skegness. Przepraszam tych, którzy uwielbiają Skegness, ale ewidentnie to nie są nasze klimaty. Także dajcie znać, czy się wybieracie, czy Wam się podobało, czy zachęciłam Was do odwiedzin właśnie w Whigby. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Dajcie znać w komentarzu, czy wybierzecie się, czy planujecie, a może macie tutaj jakieś inne ciekawe miejsca, które warto odkryć, a my po prostu do nich nie dotarliśmy jeszcze. Bardzo mnie to ciekawi. Tu jest jeszcze wejście, widzisz, na plażę mi się wydaje. Tak, musimy iść do góry i tak do auta. No dobra, słuchajcie, ja jeszcze idę tutaj. Małżonek poszedł drugą stroną. Zimno mu jest. On oczywiście w krótkich spodenkach. No więc wcale się nie dziwię, bo teraz naprawdę zaczęło tak trochę wiać. A ja tutaj przez plażę jeszcze przejdę. Później będę musiała się wspinać po tym klifie, żeby wejść do góry. Ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, jest cudownie. Ja uwielbiam takie miejsca. Mewy myślę, że tak samo uwielbiają. Zobaczcie, tutaj jeszcze podejdę, pokażę Wam, jak to wygląda. Naprawdę jest ładnie, słuchajcie. Są miejsca, które są wyjątkowe.
Tak, i są takie miejsca, do których po prostu chce się wracać. My Was oczywiście gorąco zachęcamy do oglądania naszych wcześniejszych filmów. Pokazujemy Wam jakieś, według nas, miejsca, które my odwiedzamy. Głównie odwiedzamy z dzieciakami. No, są takie dni, tak jak dzisiaj, że jesteśmy wyjątkowo sami, ale to nie przeszkadza, żeby w przyszłym tygodniu przyjechać tutaj z dziećmi i z dziećmi spędzić fajny czas, bo tutaj jest dużo atrakcji, tak jak Wam pokazałam, no właśnie, żeby pobyć z dziećmi na plaży, czy pozwiedzać jakieś ciekawe miejsca i pokazać kawałek historii. Ja sobie tutaj zeszłam na plażę. No nie byłabym sobą, gdybym za chwilkę nie sięgnęła butów i nie pochodziła trochę po piasku, bo uziemianie jest jedną z ważniejszych rzeczy według mnie w dzisiejszym zabieganym świecie. Także jeżeli lubicie też chodzić boso po piasku, jeżeli lubicie chodzić boso po trawie, to dajcie kciuka. Ja bardzo lubię i uważam, że to tak wycisza, uspokaja, a jednocześnie regeneruje moje ciało. Buty w ręku, gołe stopy, no i chodzimy. Słuchajcie, fale są tak daleko, że nawet nie ma tutaj wiatru, który by tak mocno, który by tutaj po prostu wiał, bo jest morze odsłonięte już naprawdę dosyć daleko. Fajnie tylko słychać szum tego morza. Także zapraszam Was do polubienia naszego kanału, do zostawienia lajka, oczywiście do subskrypcji, jeżeli tylko lubicie takie kanały turystyczne, jeżeli podoba Wam się, jak można fajnie i ciekawie podróżować po Anglii. Ja staram się w miarę regularnie gdzieś jeździć i pokazywać takie miejsca, które uważam, że no, są godne polecenia, albo też nie. Zależy, gdzie się udamy. Jeżeli macie jakieś swoje rekomendacje, oczywiście z chęcią podzielcie się. Szkoda tylko, że tak naprawdę już wcześniej odbyliśmy kilkanaście takich bardzo ciekawych podróży, no ale wcześniej jakoś nie nagrywałam, nawet mi do głowy to nie przyszło, żeby nagrywać chociażby nasz pobyt 3-tygodniowy w Szkocji, gdzie byliśmy koło Inverness, tam mieliśmy cottage przy samym Loch Ness, więc tam jest tylko taki króciutki filmik. Nie wiem, może uda mi się jeszcze zmontować coś takiego ciekawego, bo na pewno szybko takie podróży do Szkocji aż na 3 tygodnie w najbliższym czasie nie powtórzymy, a wtedy naprawdę udało nam się i fajny cottage wynająć, 2 w sumie, i zwiedzić naprawdę dosyć dużo ciekawych miejsc. No i tak samo było z Isle of Wight. Naprawdę piękne miejsce, a jakoś też takie króciutkie filmiki tylko nagrywałam bardziej do takiego prywatnego albumu, a nie żeby je pokazywać publicznie i tym bardziej jeszcze coś opowiadać. Także czekam na Wasze lajki, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze subskrypcje. Gorąco Was zapraszam do komentowania. Na pewno taki komentarz pozwoli rozwijać się naszemu kanałowi. Robię to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałabym pokazać rodzinom, głównie rodzinom, które mieszkają w Anglii, jakie są fajne, ciekawe miejsca, gdzie tak naprawdę w przeciągu 2 godzin do 3 można gdzieś ciekawie spędzić czas z dzieciakami, bo to jest jednak najważniejsze, gdzie można zabrać pieska i taki rodzinny wypad sobie jednodniowy nawet zrobić. Także gorąco Was zapraszam do pozostania z nami, no i do zobaczenia gdzieś już w kolejnym odcinku, w kolejnej naszej przygodzie. Nie wiem, gdzie pojedziemy, to wszystko zależy od wielu czynników. Teraz zbliża się half term, na początku mamy gości z Polski, więc gdzieś pewnie dziadków zabierzemy tak samo, ale czy to będzie miejsce, które już wcześniej odwiedziliśmy, czy to będzie miejsce nad morzem, wszystko zależy od pogody, bo tak jak wiecie, ostatnio pogoda jest piękna w Anglii, a akurat na half term ma się troszeczkę popsuć. Także dziękuję Wam ślicznie, pozostawiam Was z widokiem tej pięknej plaży i do zobaczenia. Pozdrawiam, pa!